Codex Subpartum to jest projekt, który zakłada prezentację 8 prac z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi w interwałach trwających tydzień. Każda praca prezentowana w tej samej aranżacji, z tą samą rzeźbą przestrzenną, będzie zaopatrzona w jej muzyczny ekwiwalent. Wytworzony i stworzony za pomocą metod wypracowanych przez grupę artystów. Jeżeli chodzi o wybór Szpakowskiego, to on nam od początku otwierał drogę do całej masy utworów, które gdzieś w podtekście mają jakiś rodzaj muzykalności, które pochodzą z kolekcji. Natomiast praca Wacława Szpakowskiego widzieliśmy, że jest też w jego zamyśle bardzo muzyczna, że ta linia tak naprawdę jest linią harmoniczno-rytmiczną i w momencie, kiedy zaczynamy ją traktować jako pewien zapis dźwiękowy, to rzeczy stają się niezwykle skomplikowane, ale mierzalne. Jakby jest to coś, co można przełożyć na długości trwania dźwięku, na wysokości herców, na wysokości mierzone w hercach. I w ten sposób właśnie udało nam się, myślę, że stworzyć coś, co jest bardzo wiernie odpowiadające temu, co obraz, co rysunek Szpakowskiego przedstawia. O sztuce Szpakowskiego często mówi się nie w kategoriach, czy nie w odniesieniu do sztuki abstrakcyjnej, ale do sztuki archaicznej, a zwłaszcza do ornamentyki sztuki archaicznej, wskazując na to, że jeśli to odniesienie jest słuszne, to można by się doszukiwać u Szpakowskiego również próby wypracowania pewnego języka za pomocą linii. I tego języka szukaliśmy. I być może brzmienie tego języka zafascynowało nas nawet bardziej u Szpakowskiego niż możliwość przełożenia jednej linii na rytm i harmonię. Powstaje trzecia warstwa, o czym oczywiście nie wiedzieliśmy, ale czego się domyślaliśmy. Trzecia warstwa dźwiękowa, która wskazuje na ukryty może prajęzyk, na jakąś informację, która jest tam zawarta w momencie, kiedy udźwiękowimy ten bardzo, bardzo klarowny, czysty, matematyczny zapis Szpakowskiego. Wystawa się składa z 3 sfer. Pierwsza po wejściu jest pustką, jest oddechem przygotowującym do kolejnej strefy, która jest dość gęsta, w której zestawiamy zawsze naprzeciwko siebie pracę wyjściową oraz naszą pracę, która jest obiektem, rzeźbą czy też emiterem audio, w którym odtwarzane są wcześniej przygotowane utwory. Trzecią strefą jest kolejna pustka, kolejna przestrzeń, w której jest mało elementów, natomiast ona jest zakończona tym tutaj kubikiem, w którym możemy zobaczyć drogę dojścia, czy drogę jakby sposób, w jaki podchodziliśmy do tłumaczenia tych prac wizualnych na utwór muzyczny. Także jest w tej wystawie, myślę, dużo powietrza, które jest też obecne w tych nagraniach. Mamy tam instrumenty dęte, ale też mamy sporo ciszy.